lubicie kręgle? Ja też, dlatego zagrajmy w nie na PlayStation. Ja też, zagrajmy w... Lubicie kręgle? Nie na PlayStation. Dlatego lubicie kręgle? Ja też, dlatego zagrajmy w nie na PlayStation. Cześć! Jak wspomniałem na wstępie, dzisiaj na warsztat bierzemy grę sportową, w której wcielamy się w kręglarza. Czekajcie, jest w ogóle takie określenie? Nie ma. W której wcielamy się w gracza w kręgle. King of Bowling, bo tak zwie się ta zacna gra. Została wydana tylko w Japonii przez znaną nam już firmę Coconuts Japan 29 sierpnia 1995 roku. Stworzyło ją studio AI System Tokyo, które tworzyło gry chyba na każdą konsolę w tamtym czasie. No ale my zajmiemy się tą grą, która zawitała na konsolę Sony. Trochę czasu minęło, jak rozgryzłem, co ten napis przedstawia, jak się steruje i w ogóle. Jak to opanowałem, stwierdziłem, że gra jest banalna. Aż za bardzo. Jeżeli gramy z kolegą. Bo co się tyczy komputera, to już inna brocha. Ale o tym za chwilę. Mamy 3 główne tryby rozgrywki. Gra samym sobą, gra z jednym, z 2 lub z 3 znajomymi. Ostatni tryb to tryb mistrzostw, gdzie wybieramy numerek i rywalizujemy z coraz to trudniejszymi przeciwnikami. Czy na pewno? Nie wiem, bo w pierwszym meczu dostałem wciry 356 do 150. Przeciwnik tylko raz nie miał strajka. Serio, gro? Takie wciry w pierwszym meczu? No dobra, może trafiłem akurat na takiego hardcora. No szkurwa mać! Dlatego polecam granie z samym sobą lub ze znajomym. Bo oni, jak i my, popełniają błędy. Okej, to jak wygląda rozgrywka tutaj? Ano chyba prościej się nie da. Wybieramy na początku jednego z 8 zawodników. Michael? Jordan, to ty? Niemożliwe. Pewnie mi się wydaje. Chociaż ten czerwony bezrękawnik z białymi krawędziami wygląda jak koszulka koszykarska Chicago Bulls z dawnych czasów. Coś jak ta. Tylko że w innych barwach. Niestety kuzyn zabrał mi czerwoną. A ja nic nie mogłem zrobić. Bo on był starszy. Później zaczynamy grę na losowo wybranej kręgielni i rozpoczynamy kręglowanie. Nawet nie sprawdzam słownika. Rozpoczynamy grę w kręgle. Na początku wybieramy miejsce, gdzie będziemy naszą kulę pchać. Wciskając odpowiedni przycisk, możemy podkręcić kulę. Później aktywujemy naszego gracza, który nijak przedstawia postać przez nas wybraną. Pokazuje się łuk przedstawiający zamach i kierunek pchnięcia. Jednym przyciskiem aktywujemy zamach, drugim pchnięcie i jak kula znajduje się na czerwonym polu, wypuszczamy ją w tym kierunku, w jakim ją zatrzymaliśmy. Prosta sprawa, prawda? Szkoda tylko, że kula czasami leci z różną prędkością w losowe miejsce. To jest jeden z błędów, na jaki się natknąłem. Możemy rzucać kulą w podobny sposób, a i tak czasami ona potrafi wypierdolić gdzieś w kanał. No bez sensu. W ogóle gra ma jakiś problem z symulacją. Z symulacją. Raczej animacją zbijania kręgli. Bo naliczyłem ich chyba z 5. Czasami zdarza się, że kręgle upadają w ten sam identyczny sposób. Jeżeli w ogóle animacja ich zbijania się aktywuje. Bo czasami kula potrafi przelecieć przez kręgle. A kręgle, gdzie stały, tam stoją. Dopiero powtórka pokazuje, co się naprawdę wydarzyło. To jest chyba pierwsza tak zbagowana gra, w jaką grałem na PlayStation. Komputerowi przeciwnicy zawyżeni, pseudofizyka gry kuleje w każdym kroku, nijak się mają awatary graczy do ich postaci na torze, inne animacje w czasie rzeczywistym, a na powtórkach, no tragedia. Powiem wam, że mnie grafika jakoś nie odstrasza,
ale też nie wzbudza zachwytu. Gra się mimo wszystko przyjemnie. Ale nie polecę jej wam. Zresztą ta gra dostała i tak jeszcze drugą część, więc może tam będzie lepiej. Do tego jeszcze grę bardzo trudno dostać, więc darujcie sobie. Jakby ktoś się jeszcze zastanawiał, to gra dostała ocenę słabą. No to wszystko. Cześć, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. O! To jednak był Michael Jordan.